Dzień dobry Państwu. Dzień otwartych drzwi UMCS 2022 rok. To chyba dobry moment, żeby spróbować odkłamać kolejny mit. Słowo depopulacja to takie słowo klucz wytrych, którym jesteśmy straszeni od wielu, wielu lat. Rzecz wydaje się zupełnie oczywista, bo jeśli przyjrzymy się zdjęciom takim jak to, zdjęciom pokazującym obszary pozbawione ludzi albo zamieszkałe wyłącznie przez tych, którym niewiele lat już na tym padole łez pozostało, to myślimy sobie o przemijaniu, myślimy o tym, że dzieje się na naszej planecie, dzieje się z nami coś ewidentnie niedobrego. Czego możemy się spodziewać w tej sytuacji? No tutaj chętnie pomogą nam media, chętnie pomogą nam portale internetowe, niekiedy, a nawet dość często prace naukowe. Popatrzcie Państwo, gdzie nie sięgniemy. Słyszymy o tym, że jest źle, że trzeba bić na alarm, że najgorsze przed nami, że prognozy zmniejszenia liczby ludności Polski w horyzoncie kilkudziesięciu lat są katastrofalne, a więc będzie tylko gorzej. Oczywiście obraz wart jest 1000 słów. Przyjrzyjmy się kilkunastu obrazom. Każdy z nich mówi to samo. Jest źle, będzie gorzej, należy bać się tego, co nastąpi z bardzo wielu różnych powodów. Na samym końcu nadchodzi wielki strach. Strach przed depopulacją. Zastanówmy się, z czego on tak naprawdę wynika i w jakim stopniu on jest w ogóle uzasadniony. Popatrzcie Państwo, przecież myśmy od zawsze bali się czegoś dokładnie odwrotnego. Baliśmy się przeludnienia. Przecież kiedy przyjrzymy się wykresowi pokazującemu zmiany liczby ludności świata na przestrzeni kilku tysięcy lat, to zobaczymy eksplozję demograficzną, z którą żyjemy od 100 kilkudziesięciu czy 200 lat, gwałtownie rosnącą liczbę ludności, pojawiające się kolejne miliardy i strach przed tym, że się nie pomieścimy. To nasza codzienność. Przecież właśnie to miało nas zniszczyć. Już ponad 200 lat temu słynny Thomas Malthus narysował swój wykres. Punkt przecięcia obu tych linii mówi o chwili katastrofy. Przestanie nam wystarczać pożywienia. Podobny wykres możemy narysować dla dowolnego zasobu, dla wody, dla ropy naftowej. Wiek XX obfitował w pozycje książkowe, naukowe, które o tym samym nam mówiły. Bomba ludnościowa, granice wzrostu i oczekiwania, czy też prognozy, że katastrofa jest za progiem. Ciekawe, że w latach 60. i 70. prognozowano, że ta katastrofa nadejdzie jeszcze w latach 70., a na pewno nie później niż w roku 2000. Mamy 2022, nie nadeszła wciąż. Notabene nadal boimy się przeludnienia. Jeśli przyjrzeć się temu, co mówią demografowie, zobaczycie Państwo bardzo łatwo kilka scenariuszy. Scenariusz dolny, środkowy i górny. Ten górny to gwałtowny wzrost liczby ludności, ten dolny to gwałtowny spadek i ten środkowy, najbardziej zapewne prawdopodobny, to powolny wzrost w skali świata. Ale dla Polski mamy prognozę radykalnego zmniejszenia się liczby ludności. Ma nas być w 2100 roku zaledwie kilkanaście milionów, jeśli założenia tej prognozy czy też projekcji się sprawdzą. Zatem spróbujmy zdać sobie sprawę z tego, czego my się tak naprawdę boimy. Bo tak, z jednej strony boimy się wzrostu, bo nie wiemy, co nas czeka, jeśli będzie nas więcej. Z drugiej strony boimy się spadku. Ciekawe, chociaż jeśli liczba ludności spadnie, to wrócimy do stanu sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Stanu, który znamy i który Ziemia bez kłopotu utrzymała. Rzecz jest w gruncie rzeczy prosta. My się boimy zmiany. My się boimy zmiany jako takiej, bo stany to jest coś, co jest nam znane, co jest oswojone, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, a zmian się boimy. Z tego płynie pośredni, bardzo ciekawy wniosek. Choć nie mówimy tego wprost, to uważamy, że dzisiejsza liczba ludności jest najlepszą z możliwych. To tak zwana koncepcja optimum ludnościowego, na marginesie skompromitowana wielokrotnie. Zobaczmy wykres liczby ludności Polski na przestrzeni ostatnich 70 lat i prognoza na następne 80. Czy się sprawdzi, tego nikt nie wie, ale popatrzcie Państwo, spróbujmy się zastanowić,
jaka liczba ludności Polski jest optymalna. Czy blisko 40 milionów, a może niecałe 30, a może jeszcze mniej, a może trochę więcej. Która z tych liczb jest tą jedynie najlepszą? Czy istnieje w ogóle odpowiedź na takie pytanie? Otóż nie istnieje. Warto zatem zastanowić się może nad tym, jakie byłyby ewentualnie skutki spadku liczby ludności, który bez wątpienia nas akurat w Polsce dotknie i całej planety dotknie też, ale nieco później. Po pierwsze, ubezpieczenia społeczne będą droższe, systemy emerytalne w dzisiejszym ich rozumieniu będą się załamywać, wzrost gospodarczy spowolni, będzie nam brakowało siły roboczej, a może nawet będziemy mieli mniejsze znaczenie na arenie międzynarodowej. Uwaga, to wszystko są skutki ekonomiczne, a nie demograficzne. I byłoby być może rozsądnie, gdybyśmy próbowali szukać odpowiedzi na pytania, co dalej, na gruncie ekonomicznym właśnie, a nie na gruncie demograficznym. No to zobaczmy, spadek w gruncie rzeczy może być korzystny. Przecież spadek to mniej ludzi. Mniej ludzi to mniejsze korki na ulicach naszych miast. Mniejsze korki to znaczy szybciej dojeżdżamy do szkoły czy pracy, czyli mniej zużyliśmy paliwa i mniej się denerwowaliśmy. To korzyści dla środowiska i korzyści gospodarcze. Czy na pewno ten obraz nam pasuje? Czy chcielibyśmy w takim korku stać? Czy nie jest przyjemniejszy taki właśnie obraz? Na dobrą sprawę te korzyści, czy jeszcze raz dla środowiska, czy dla gospodarki, to są, powtórzmy, korzyści, pozytywne skutki zmniejszenia liczby ludności, a nie wady. Ktoś może powiedzieć, no ale przecież znana jest od starożytności prawda, że lepiej zapobiegać niż leczyć, zatem może zamiast zastanawiać się nad skutkami depopulacji, popracujmy nad dzietnością kobiet, nad zwiększeniem liczby dzieci, które przychodzą na świat z łona statystycznej kobiety. Popatrzmy, jak wyglądało to na świecie przez ostatnie 60 lat. W 1960 roku statystyczna mieszkanka Ziemi rodziła 5 dzieci. Dziś już tylko 2,5 dziecka. I to jest tendencja nieodwracalna. Nie łudźmy się, że będzie inaczej. Wykres dla kilkunastu wybranych państw Europy jest jeszcze bardziej dramatyczny. Lat temu 60 zaczynaliśmy z jeszcze niższego pułapu i dzisiaj w Europie nie ma ani jednego państwa, w którym kobieta rodziłaby więcej niż 2 dzieci. Co oznacza, że w długim horyzoncie czasowym liczby ludności wszystkich tych państw będą się zmniejszać. Oczywiście możemy to odwrócić, ale imigracją, a nie zwiększeniem dzietności kobiet. Co zatem robić? Wróćmy jeszcze raz do skutków depopulacji. Mamy skutki o charakterze stricte ekonomicznym i na gruncie ekonomicznym można próbować szukać odpowiedzi, co dalej, co robić. Zatem reformować systemy emerytalne, zatem aby zapobiegać negatywnym skutkom spadku tempa rozwoju gospodarczego, dokonywać zmian strukturalnych w gospodarce. Na marginesie to właśnie robimy. Warto zastanowić się nad przygotowaniem polityki migracyjnej, takiej prawdziwej, przemyślanej od początku do końca, a znaczenia państwa na gruncie międzynarodowym warto szukać chyba jakością naszej pracy i jej efektami, a nie liczbą ludności. Podsumowując, proponuję, abyśmy przyjęli do wiadomości, że będziemy mieli do czynienia ze spadkiem liczby ludności i tego nie odwrócimy. Po prostu się nie da. A jeśli to nie jest osiągalne, to nie marnujmy na to naszej energii, naszego czasu i naszych pieniędzy. I po prostu przestańmy bać się spadku liczby ludności. Przygotujmy się na ten spadek. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.